W lipcu 2024 roku po raz kolejny polecieliśmy na Węgry. Odwiedziliśmy kilka miejsc, które pokażę Wam w innych odcinkach. Tutaj zamieściłam kilka zdjęć i urywków z naszego pobytu w miejscowości Muroń, jak również Garab, gdzie mieści się centrum buddyjskie. Zaraz Wam o tym opowiem. Na początek kilka słów o miejscowości Muroń, którą za chwilkę będziemy oglądać. Jest to niewielka osada położona w komitacie Békés, położonym w południowej części Wielkiej Niziny Węgierskiej w południowo-wschodnich Węgrzech. W 1950 roku uzyskała pełną niepodległość jako wieś. Spędziliśmy tam kilka fajnych dni, jeżdżąc w różne miejsca, które, jak powiedziałam wcześniej, będę pokazywała Wam w kolejnych odcinkach. I oczywiście, jako wielka fanka zwierząt, nie omieszkałam kilku z nich umieścić w moich nagraniach. Zanim pojawią się urywki i zdjęcia z centrum buddyjskiego, które odwiedziliśmy, trochę Wam o nim opowiem. A więc, wczesny system wierzeń plemion węgierskich miał swoje korzenie w szamanizmie. Jednak prawdopodobne jest, że niektórzy zetknęli się z buddyzmem podczas migracji na zachód i mogli go przyjąć jako swoją wiarę. Wrodzona tolerancja religijna buddyzmu pozwalała jednostkom praktykować wiele tradycji jednocześnie, podobnie jak miało to miejsce wśród plemion tybetańskich i mongolskich. W XIV wieku filozof humanista o imieniu Galeotti szukał schronienia przed inkwizycją na dworze Macieja Korwina, króla Węgier. Galeotti nazwał Buddę indyjskim mędrcem i spekulował, że nazwa stolicy Węgier, Buda, pochodzi od niego. Sándor Korosi-Csoma wyruszył w podróż, aby odkryć starożytną ojczyznę Węgrów, mając na celu dotarcie do Indii przez Afganistan, a następnie kontynuowanie podróży do Mongolii przez Tybet. Ostatecznie dotarł do Ladaku w północnych Indiach. Podczas pobytu w Zanskar, gdzie został pierwszym europejskim gościem, Csoma poświęcił się intensywnej, 16-miesięcznej nauce języka tybetańskiego i buddyzmu indyjsko-tybetańskiego z lokalnym lamą o imieniu Sangus Rgas Phuntshogs. Był jednym z pierwszych Europejczyków, którzy osiągnęli biegłość w języku tybetańskim i studiował dwie znaczące encyklopedie literatury buddyjskiej indyjsko-tybetańskiej. Kangur, obejmującą 100 tomów, i drugą zawierającą 224 tomy, którą bardzo ciężko mi jest wymówić, ale brzmi ona jak Pstangur, w których znajdowały się tłumaczenia tekstów buddyjskich pochodzących pierwotnie z Indii. W 1933 roku Korosi-Csoma został uhonorowany tytułem Bodhisattwy na Uniwersytecie Buddyjskim Tashio w Tokio, gdzie był znany jako Csoma Bosatsu. Buddyzm koncentruje się wokół kosmosu, postrzegając wszechświat przez holistyczną soczewkę, gdzie materia i energia są postrzegane jako jedno. Jego kosmologia obejmuje zarówno świat naturalny, jak i sferę nadprzyrodzoną, w tym duchy i bóstwa. Wszystkie zintegrowane w jeden byt, który ucieleśnia życie, porządek i harmonię. Budda przedstawił 4 szlachetne prawdy jako podstawowe nauki. Istnienie z natury wiąże się z cierpieniem. Źródło tego cierpienia leży w naszych pragnieniach. Poprzez wyrzeczenie się pragnień możemy uciec od cierpienia. Zatem przyjęcie życia pełnego dyscypliny i pokory pomoże nam wyeliminować pragnienia,
co ostatecznie doprowadzi do ustania cierpienia. Buddyzmu nie należy postrzegać jako zbioru zakazów, zasad lub religijnych regulacji. Choć często jest klasyfikowany jako religia, bardziej trafnie opisuje się go jako filozofię, która kładzie nacisk na osiągnięcie całkowitego wyzwolenia umysłu. Główne przesłania przekazywane przez Buddę skupiają się przede wszystkim na miłości i na mądrości. Jeszcze tylko dodam, że największe skupiska buddystów można znaleźć w takich krajach jak Sri Lanka, Myanmar, Laos, Kambodża, Tajlandia, Wietnam i Mongolia. To na razie tyle, ile chciałam Wam przedstawić na temat buddyzmu na Węgrzech i miejscowości Muroń, którą odwiedziliśmy w tym roku. Zachęcam do obejrzenia reszty filmu. Mam nadzieję, że będzie Wam się chociaż trochę podobało, że Was chociaż trochę zaciekawi i może kiedyś skorzystacie z mojego doświadczenia i odwiedzicie to miejsce. Ja osobiście uważam, że warto je odwiedzić. Na razie się z Wami żegnam i zachęcam do oglądnięcia tego, jak i również kolejnych odcinków. Pozdrawiam.